Dzień dobry, witam. Wielkie gratulacje wygranej Dziękuję. w naszym konkursie drugiej edycji. Mam takie pytanie, bo słyszałem, że Państwo dowiedzieliście o nagrodzie na spotkaniu zarządu. Tak, akurat równolegle trwał zarząd grupy. W pierwszej chwili niedowierzaniem, ale po jakimś tam udowodnieniu, że jednak to prawda, no dość takim ciekawym zbiorem pomysłów, co z tym dalej zrobić, tak? Już nie będę tutaj cytował wielu chętnych na wypożyczenie weekendowe. Zastanawiamy się, powiem szczerze, jeszcze nic nie jest postanowione, płyniemy z życiem, ale myślę, że na pewno coś związanego z charytatywnością, tylko w jakim kierunku to chyba za szybko. Trzeba wszystkie aspekty i prawne, i podatkowe zobaczyć, ale na pewno znajdziemy takie miejsce i taki cel, z którego będziemy mogli być dumni. Marka Wizotek istnieje od ponad 60 lat w Europie. Jesteśmy firmą z korzeniami francuskimi. Posiadamy w Europie 3 miejsca produkcyjne, 2 we Francji, 1 w Polsce. Posiadamy także fabrykę w Indiach. My zajmujemy się głównie rebrandingiem wielkich sieci. Tak? To jest nasz jakby core business. Zajmujemy się rebrandingiem paliw oraz automotive głównie. To, co nas charakteryzuje, że staramy się być globalni, więc w przypadku, gdy mamy kontrakt na przykład z firmą Shell, to staramy się realizować wszędzie, gdzie jest to możliwe i gdzie jesteśmy obecni. Tak? Z dowolną siecią możemy to realizować na całym świecie, także jesteśmy otwarci na cały świat. Jesteśmy firmą, która zamierza i celuje w dostarczanie takiego turnkey solution, żebyśmy dali całkowite rozwiązanie klientowi, a do tego potrzebny jest i hardware, ale także potrzebny jest software, czyli dokonanie tych miękkich prac na obiekcie. Z roku na rok, a jest na tym biznesie już 20 lat, myślę, że da się zauważyć dążenie do poszukiwania rozwiązań tańszych. Co oznacza, że klienci nie wierzą w utrzymanie chyba sieci aż tak długo, albo minimalizują koszty jak każdy. Wielkie sieci szukają naprawdę coraz tańszych rozwiązań i piękne stacje, piękne lokalizacje, które jeszcze 20-15 lat temu były obecne, no już są coraz trudniejsze do znalezienia. Chcą chyba zachować elastyczność, tak, że przy minimalnych nakładach łatwiej jest zmienić brand, zmienić kolory, zmienić pomysł. Skupiamy się na innowacjach technologicznych i projektowych, gdyż jesteśmy troszkę ofiarą produktu, to znaczy my nie mamy wpływu zbytniego na jego ostateczny kształt zewnętrzny, gdyż łatwo sobie wyobrazić, że te ogromne firmy, z którymi współpracujemy, posiadają własne tak zwane brandbooki, wykreowane przez firmy reklamowe za ogromne pieniądze i bardzo ściśle się ich trzymają. To, gdzie my możemy zaproponować jakiekolwiek innowacje, to są materiały, to są rozwiązania w tym, czego nie widać oraz w metodzie, jak to produkujemy. Dynamika, tak? To, co udaje nam się od jakichś ładnych paru lat, to można powiedzieć, że jesteśmy właściwie nie można powiedzieć, mówimy, że jesteśmy dumni, stworzyliśmy nowy produkt. Tym nowym produktem jest jednorazowa akcja dotycząca wielu obiektów. Do tej pory na rynku bardzo często zdarzało się, że duże sieci nie ufały nikomu na tyle, żeby powierzyć jednorazowo w krótkim okresie taką akcję i dzieliły to na kilkanaście firm. My wykreowaliśmy taki produkt. W zeszłym roku mieliśmy w ciągu 5 miesięcy 200 kilkadziesiąt obiektów na terenie Niemiec. W tym roku w ciągu 7 miesięcy 600 obiektów na terenie Skandynawii, krajów nordyckich. Mamy całe grono obecnych klientów, których należy utrzymać i obsługiwać na odpowiednim poziomie. Ale oprócz tego pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy przyjąć taką akcję, zrealizować ją w krótkim czasokresie. Klient nam to powierza, my dajemy mu rozwiązanie pod klucz
I to tak, to jest chyba nowy produkt na rynku. Daje to klientowi możliwość szybkiego rebrandingu. Tak? Nie musi już walczyć 3, 4, 5 lat z rebrandingiem sieci, tylko może to zrealizować w ciągu kilku miesięcy, roku. Jedne projekty to są projekty wieloletnie. Są projekty najczęściej, jeżeli mówimy o znakowaniu, to są projekty 3-5-letnie, gdy jakaś duża sieć zmienia swoje logo, lub tak zwane one-offy, czyli gdy ktoś jest odpowiednio odważny i decyduje się zmienić całą sieć jednorazowo. To nie jest nasz target, gdyż no to wynika, jesteśmy troszkę ofiarą tego, że zaczęliśmy i współpracujemy z wielkimi sieciami. Podstawowym kluczem do sukcesu jest setup, ta faza, gdy się przygotowujemy. I jeżeli byśmy uruchamiali te koszty, ten dział byśmy uruchamiali za każdym razem, to on miałby straszny udział. Nie bylibyśmy po prostu konkurencyjni, więc pojedynczy obiekt nie jest dla nas targetem, tak? Tylko i wyłącznie sieci, najlepiej międzynarodowe. Budujemy swoją markę i renomę. Myślę, że główne ograniczenia dotyczą ilości światła, tak? Bo światło też jest jakby szkodliwym emitentem, ale my mamy tego świadomość i jakby jesteśmy świadomi tego, ile światła w danym produkcie eksponujemy i możemy to dostosować naprawdę do każdych warunków. Czasem jest to starówka, jakaś bardzo historyczna starówka, tak? Ona wymaga specyficznych adaptacji, albo jest to w centrum miasta, gdzie jest właśnie to natężenie światła silnie ograniczone. Wiemy, że każdy kraj ma swoje regulacje, ale tak, te regulacje głównie dotyczące światła, dotyczące utylizacji, bo to jest następny problem, jeżeli się wymienia oznakowanie, no trzeba coś zrobić ze starym. To jest taki trend, którego jeszcze 20 lat temu nie był aż tak ważny. Samoświadomość dotyczącą właśnie czy odpadu, czy zanieczyszczenia środowiska. Tak, widać, że klienci podążają za tym i my jak najbardziej również z nimi. Bazujemy na Was jako na głównym partnerze w zakresie różnego typu folii czy innych elementów. Pracujemy od kiedy pamiętam, także w każdym znaku znajdziecie pewnie coś swojego. Marzenia są duże. Na pewno z przyjemnością dalibyśmy się znów zaskoczyć, bo uczciwie powiem, że tego typu wygrana jest zaskoczeniem. Pozostaje mi pogratulować pomysłu marketingowego, bo to jest coś, o czym można rozmawiać, co się utrzyma w powietrzu, tak to powiem, tak? Co będzie długo wspominane. Z przyjemnością dalibyśmy się znowu zaskoczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzymy powodzenia w biznesie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy okazję mieli walczyć wspólnie w jakimś konkursie bądź przegrać. Dziękuję ślicznie i mam nadzieję, że jak najbardziej znów mamy szansę, żeby coś wygrać. Dziękuję.